Dzień dobry, nazywam się Maksym Szewczuk, jestem autorem kanału YouTube Konfitura. A te samochody panu nie przeszkadzają, jak pan idzie? Nie, to jest chodnik, pan Tak. chyba żartuje. Wow! Najechała pani człowieka właśnie na chodniku. To jest wasza praca, to wy na tym zarabiacie. On specjalnie blokuje, tamuje wyjazd. A co ma jechać? W bok? Mam nadzieję, że to wszystko będzie na kanale, moje foty. A to są moje rolki. A, bo to jest mój samochód. Wojtek samochodoza myśli, że nie namierzymy. Ja pierdolę. Pani robi protokół, bo pani do auta wchodził, więc wiesz. Dzisiaj od rana zachęcam kierowców do parkowania na prawym pasie jezdni ulicy Wiertniczej, gdzie nie utrudnia się w żaden sposób ruchu. Niestety w tym miejscu ludzie wjeżdżają na chodnik, jeżdżą po nim wzdłuż i parkują na tym chodniku, mimo że nie ma tu żadnego zakazu zatrzymywania się na jezdni. A gdyby był zakaz zatrzymywania się, to na chodniku też by obowiązywał. Jak widzicie, wszyscy ładnie, płynnie omijają samochód, nie jest to żadne utrudnienie w ruchu. Zmiana pasa ruchu nie jest utrudnianiem ruchu, jest po prostu manewrem, który wykonuje się podczas jazdy w ruchu miejskim. Ale teraz, żeby wam pokazać ciekawe zjawisko, dlaczego tutaj nikt nie parkuje, a po drugiej stronie parkują, no to przeniesiemy się na chwilę na drugą stronę ulicy Wiertniczej. No więc po drugiej stronie Wiertniczej zjawisko jest o tyle ciekawe, że tutaj mamy zakaz zatrzymywania się, który się kończy, więc tutaj na prawym pasie również można się zatrzymywać i tutaj wszyscy na tym prawym pasie jezdni się zatrzymują. Proszę zobaczyć. Dlaczego oni się tu zatrzymują? Ano dlatego, że po prawej stronie mamy szkołę. Proszę bardzo. Nie ma żadnego problemu, nie jest to żadne utrudnianie ruchu. O, a tutaj mamy państwa jeżdżących po chodniku, proszę bardzo. Pan jeździ po chodniku, tak nie wolno. Tak, no i co? No nie wolno, na jezdni pan może tu stanąć, na chodniku nie może pan. Najpierw nauczyć przepisu. To na podstawie jakiego przepisu pan tu parkuje? Zapamiętam, dobra. Zobaczcie. Tutaj jest pan zaparkowany na chodniczku i pan mówi, żebym się nauczył przepisów. O, zobaczcie, jak ten chodnik wygląda tutaj. Płyty się bujają, tak? No troszkę się bujają tutaj. O. No i tak to jest, jak się jeździ samochodami po chodniku. Tutaj pan stwierdził, że chyba wjedzie do środka, no bo trochę wstyd tak. O. No nie, pan już sobie jedzie. Dobrze. A tu już mamy kolejnego zaparkowanego na chodniczku. O. Proszę bardzo. No i tak sobie tu wjeżdżają, nie upilnujesz wszystkich. Tu nie wolno parkować, proszę pani. Tutaj kolejny pan. O! Tutaj pani będzie teraz sobie wyjeżdżać po chodniku. O, proszę, tu mamy pana, który jeździ po zieleni. O, pięknie. Super, super. Rozjeżdża pan zieleń, proszę pana. Nagrywam, jak pan tutaj brzydko parkuje. Tu jest, masz całą jezdnię do zaparkowania. A parkowałeś kiedyś tutaj w tym Tu miejscu? nie wolno. Co? Tu nie wolno parkować. A ty parkowałeś tu. Do zobaczenia na komendzie. Dzięki. Tam jak wjechał. O, tutaj też pan jeździ po chodniku, proszę bardzo. Czemu pan jeździ po chodniku, proszę pana? Czy to jest szkoła?
przedszkole. No nieładnie tak, proszę pana. No, pani też nielegalnie. O. Zobaczcie, z jednej i z drugiej strony. Jeżdżą tam i tam. O, i jest jazda wzdłuż po drodze dla pieszych. O. O, pani też jeździ po chodniku. Proszę bardzo. Nie wolno jeździć po chodniku, proszę pani. Oczywiście, że pani jeździ. Wjechała tu pani jakoś, nie? No. Tak, a tu nie wolno parkować. To jest chodnik. To jest chodnik, nie wolno. Nie musi pani ze mną dyskutować. Dokumentuję tylko wykroczenia, proszę się nie martwić. To jest chodnik. Pana, ja nie wyrażam zgody. Dobrze, to jest chodnik. Ja nie wyrażam zgody, żeby tu parkować. No to jest moja robota normalna. A pani tu pracuje w tej firmie? O tu? To trochę tak nieładnie robić taką wizytówkę w firmie. Mam zadzwonić na policję? Proszę dzwonić na policję. Ale lepiej po prostu tu nie wjeżdżać i nie parkować. O. O! Ten jaki głupi. Proszę bardzo. Jeździ po chodniku. Gdzie pan wjeżdża? Sympatycznym. Gdzie pan wjeżdża? Zezwolenie na filmowanie. Masz zezwolenie? Gdzie pan wjeżdża? To jest chodnik i trawnik, proszę pana. Pan zobaczy, jaki pan syf tu robi. Pan zobaczy, jaki pan tu syf zrobił. Wstyd. Wstyd. Proszę bardzo. Tu kolejni. O, tu pani jeździ po chodniku. Też, proszę bardzo. O, to się nazywa jazda wzdłuż po chodniku. A, przepraszam, nie zauważyłem. Oczywiście. Proszę bardzo. Oczywiście, bardzo ładnie. O, kurde. Co? Jakie RODO? SRODO. Proszę bardzo. Tutaj pani po trawniczku rozjeżdża wszystko. O. Co to są za roszady? Pan tu pracuje? No to wezwij, no patrzę jak tutaj wszyscy ładnie rozjeżdżają chodnik. Trawnik. Bardzo nieładnie. A na jezdni jest tyle miejsca, naprawdę. O. Proszę bardzo. Pięknie. Ale panu prezesowi wszyscy ładnie ustąpili. Dobrze. Pani też jeździ po chodniku. No. O. A co tu nagrywa? Nagrywam wykroczenia drogowe tylko. Pan nie popełnia żadnego w tej Skodzie, to się szanuje. Oczywiście, tu nie ma... Też jestem przeciwny, że tutaj ludzie wjeżdżają. Jestem przeciwny. No, to bardzo dobrze. Tutaj nie ma zakazu. Właśnie tu W przeciwnym kierunku wszyscy parkują. A tutaj... nie jest dobre. To jest słabe. To jest kwestia... Tutaj ktoś stanie? No nie wolno na chodnik tu na podjeździe. Na podjeździe to niech się stoją, ale tutaj nie wolno wjeżdżać. To jest ulica. Tu jest chodnik,
A tu jest legalnie, to nawet awaryjnych pan nie musi włączać. Ja też tu zawsze parkuję, jak ktoś załatwi. Widziałem tą BM-ką, ktoś stanął. To jest trochę, no nie no, to świat wyobraźni jest trochę, nie? No zwłaszcza, że tu dzieciaki chodzą. I to nie tylko do tej Ja się zgadzam. nie tylko do tej szkoły. No, ja tu się akurat zgadzam. No. Jestem zażenowany. Że tak Ja mam trójkę. Ja puszczam ich samych do szkoły i ja bym nie chciał, żeby na swojej drodze miały samochody na chodniku, nie? To tylko o to chodzi. Znaczy wie pan, to jest do czasu. Co do czasu? Do czasu, jak coś się stanie, nie? Dziecku. Tak, to Tak. wtedy tragedia. Nikt nie informował. Dobrze, miłego dnia. O. No, tu proszę bardzo. Tu zrobimy takie zdjęcie. O, super. Super. Puk, 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 puk. O, a tu pani też jeździ po chodniku nieładnie. Nieładnie. Tu jest chodnik, proszę pani. Tu jest chodnik. No. Nieładnie tak jeździć po chodniku. No albo do tyłu, albo do przodu by pojechała, nic nie zrobisz. Sam. Cyk. Jeden. No. Laurent Clement. Cyk. Zderzyli się na środku? O. Ojeju. Ja tylko zwiedzam. Tragedia. Wykroczenia drogowe dokumentuję. Dzień dobry. Dzień dobry, a na jakiej podstawie? Na podstawie Czyjej? prawa o ruchu drogowym. Ale czyim? Czy ja wyraziłam na to zgodę? Nie, nie musi pani. To proszę mnie nie fotografować. To prosiłbym o nieparkowanie na chodniku, proszę pani. Wie pan, może mamy zjechać na ulicę, zablokować ulicę? Nie, no Będzie dla pana lepsze? na prawym pasie, tak jak po drugiej stronie, pan zobaczy. Widzi pan? Tam Ale prawy pas mi służy. służy do parkowania. Są 3 pasy, nie ma zakazu tutaj, polecam. A co o co panu chodzi? Przecież to jest pożyteczne. To jest pożyteczne. Ja nie chcę, żeby kogoś później... O, Przedstawić pan. dzień dobry. Nazywam się Maksym Szewczuk. Jestem autorem kanału YouTube Konfitura. Chce pan zeskanować kod i zajrzeć? Chce pan wystąpić za chwilę tutaj kawałek dalej w jakimś kanale? W jakim? Proszę stąd odjechać, naprawdę. Nie zawracać nam głowę. Może- Jest problem. No Proszę widzę, się no. dokładać, dobrze? No widzę, no. Ale to tak nieładnie jest parkować i tak. Chciałbym, żeby państwo zmienili... Co pan w ogóle słyszy, co pan mówi? Chciałbym, żeby państwo zmienili przyzwyczajenie. To nie jest żadne przyzwyczajenie, mieliśmy stłuczkę. No, tam. A potem państwo stwierdzili, że wjadą na chodnik. Tak, żeby nie blokować ulicy. To jest Nikomu nie przeszkadzamy tu. No ale... Jedyną osobą, która tutaj jest zainteresowana tą sytuacją jest pan. No tak. Bo tak już wszyscy przywykli niestety po prostu. Że jak są stłuczki, to zjadą z drogi, tak? To nie jest zjechanie z drogi. Mam zawisnąć tutaj? To nie jest zjechanie z drogi. To jest zjechanie na chodnik. To jak pan jest taki szczegółowy, to rzeczywiście powinni państwo teraz odjechać na parking. Wszyscy parkują na jezdni. No pan zobaczy po drugiej stronie. Pan się... Dobrze robią. Pan się wygłupia po prostu. O, tutaj kolejni państwo. Proszę bardzo. Tutaj kolejny pan.
O. Ja nic od pani nie chcę. Ja nic od pani nie chcę. Nie szkodzi. A, tu będzie pani jechała. Super. Dobrze. 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 Ścieżka rowerowa, nie wiem gdzie jest. A wie pan, gdzie jest jezdnia? Bo pan po chodniku jeździ. Czemu pan po chodniku jeździ? Dlaczego pan po chodniku jeździ? Bo mogę. Tak? No. A pan nie może, proszę pana. Starszy wypadek. No i co? Jest pan służbą pomocy? Tu ma pan jezdnię. Tu ma pan jezdnię od parkowania. Absurdalny jest. To pan jest... Pan niszczy trawnik tutaj. Mogę panu podpowiedzieć? Że pan filmuje co rano wszystkie samochody w służb przedszkoli. Czemu? Niech pan zobaczy na znaki. No i jakie są? Zakaz zatrzymywania. Nie ma tu. Jest. Nie ma. Proszę spojrzeć. Proszę spojrzeć, że tu nie ma znaku zakazu zatrzymywania się. Jeszcze. Ale tu nie ma na tym odcinku, proszę pana. Po drugiej stronie. Po drugiej stronie tam nie ma zakazu. Proszę spojrzeć. Dobra, powiem panu tak. Pokażę panu. Proszę pana. Tu jest znak. O, pokażę. Zobaczcie. Gościu będzie zawracał. O. Tam. A teraz tam jest koniec zakazu zatrzymywania się. Właśnie go minął. O. Tutaj jest taki skrót. Nielegalny. To może od razu pokażę. Tu jest ulica Petychorska i to jest ślepy zaułek, ale nigdzie nie jest napisane, że jest ślepy, więc wszyscy tędy wyjeżdżają po chodniczku i rozjeżdżając troszkę zieleń. O! A tu na Wiertniczej mamy parkowanie nielegalne w ten sposób. O! Natomiast co jest najciekawsze w tym parkowaniu na chodniku nielegalnym, to fakt, że te dwa pojazdy uległy stłuczce. O! To Skoda ma uszkodzony bardzo z tyłu zderzak. No i Mercedes ma też uszkodzony zderzak. To jest jedna rysa. Oni tu stoją już godzinę, czekają na policję. Kto to był? Kto to tam rowerem po chodniku? Rowerem po chodniku. Jaka to jest prędkość dopuszczalna i jaka jest szerokość chodnika? Dopuszczalna Panie prędkość, przepisie. szanowny panie, jest tutaj 50 na godzinę, gdyż dopiero na przyczółkowej zaczyna się 60. Jezu. No, Pan tu, dobra, spoko. będzie pan to zgłaszał? Ja to zgłoszę, bo to nie jest pan pierwszym rowerzystą, którego a tu ten? widzę. A ten? O, Dobra, już spod... no. O, zobaczcie. I tutaj ludzie boją się parkować na Tu idzie live? live. Tutaj ludzie boją się parkować na jezdni. O. I dlatego wjeżdżają. O, jest nawet policja. Proszę bardzo. No i tutaj pani też wjeżdża po chodniku, niszcząc zieleń. Proszę bardzo. O. I tak to wygląda. No. O. Dobra. Skończymy tego live'a, może co nagramy fajnego. Co? Proszę, nie mam. Tu jest zakaz zatrzymywania się na tym odcinku drogi. Tak, tu jest zakaz zatrzymywania. Nie, nie ma. Nie, nie ma. Robert dobrze zaparkowany. Dobrze. No i dobra. Nie, proszę pani, dziękuję. Dobra. Kończymy tego live'a, bo tu się zaraz zacznie. To ja nagrywam swoim. A dlaczego pani jeździ po chodniku i po trawie? Dlaczego? Nie można tak. Zauważyłam, że tutaj nie jest trawa, bo jej chyba nie ma. A chodnik pani zauważyła przynajmniej? No trawy nie ma. A chodnik pani zauważyła? Chodnik, no tutaj
Ale czy chodnik pani zauważyła? Nie, bo tutaj. Możecie odjechać. Ale my stoimy, znaczy kolega stoi na chodniku. Dobrze, ale tarasujecie mi drogę. A, ale to jest droga dla pieszych, proszę pani. Rozumiem, ale to... No, to policję pani poprosi, może pomogą. Akurat przyjechali. Pani nie zauważyła. A, no trudno. No, dam ci to nagranie. Dobrze. O, Ale pani chyba chce się pogrążyć. o nie. Oj, 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 oj. Bliziutko. O, pierwszy raz będzie Maksym z boku nagrany. Bliziutko. Jak jest przejeżdżany. O, dzieciaki będą wysiadać teraz. Siadam, bo panu zakręta drogę i nie mogą odjechać. No ja wiem, że pani nie może, no. Byłem świadkiem tego. Dobrze, no i tak są świadkiem, jak pani jeździ po chodniku nieładnie. Bęk. Jesteśmy wszyscy świadkami. Dobra. Muszę zmienić teraz kamerę. O. Tutaj pani zostawiła samochód. Tam są państwo policjanty. Do stłuczki. A tu stoi BMW. Zobaczcie, jak pięknie stoi. O. Co policjanty mówią? Żebym nie przeszkadzał w interwencji, ale zabrali mój rower z jezdni, nie wiem dlaczego. Widać go z kilometra. 50 na godzinę, każdy ominie. O, patrz, skuterkiem tym bardziej. Autobus będzie miał problem, albo ciężarówka, ale to są zawodowcy, gdzieś sobie poradzą. Jedzie ciężarówka. Zaraz zobaczymy. O, patrz, zmienił pas. Kilometr wcześniej. I nie ma problemu w ogóle żadnego. Jak to zabrali? Przecież stoi na jezdni. Zabrali. Stoi na jezdni. Ale zabrali go, ja go znowu postawiłem. A, Ojej, mój rower się przymieścił, widzę. A tu można zatrzymywać rower na wjeździe? Proszę pana, przeprowadzam interwencję. Czy Tak, pan mi rozumiem. przeszkadzać? Okej. czyli Bo... naruszyli twoje mienie, własność twoją, nietykalność mienia tak zwaną. Ale mi nie przeszkadzać, więc zostawię z powrotem ten. Temu panu za to przeszkadzał mój rower, ale te samochody mu nie przeszkadzają. A, no dobra. Komu przeszkadza ten rower? Nie, jak jechałem, przeszkadzał. A te samochody panu nie przeszkadzają, jak pan Nie. idzie? Nie. Ma Okej. pan dzieci? Mam. I A jak pan ma przychodzi dzieci? do przedszkola, to gdzie pan stawia samochód? Pod W samą powietrzu? szkołą, 2 metry od wejścia. Trzeba troszeczkę myśleć. Myślę właśnie. Obawiam się, że pan z myśleniem daleko. Okej. Bo będzie gadał, czy kiedy. Dobra. Idzie. A pan jest od tamtego Peugeota? Czekaj, jak on jest od tego Peugeota? Weź go zobacz z tym Peugeotem. Słucham? Dlaczego? Idź, idź, idź. Dawaj do przodu. Dobra. O, Proszę mi odjechać, odejść z tyłu! Dlaczego? Pan mi ogranicza wolność, proszę stąd wyjść! Dlaczego? Ja stoję na chodniku, proszę pana. Niech mi pan odejdzie od samochodu. Dlaczego? Proszę mi odejść od samochodu! Dlaczego? Jestem czekiem wolnym! Proszę Ale mi ja odejść też stąd. jestem człowiekiem wolnym, to jest chodnik. To jest chodnik, pan Tak. chyba żartuje. Nie, nie żartuję. Mieliśmy dziecko do przedszkola. Ale to jest chodnik. Ja... Proszę odejść stąd! Dlaczego mam odejść z chodnika? Czy Proszę pan stać, jest bo ja- Ograniczę. Ja miałam dziecko zrobić z dzieckiem. Jakie tu jest Widzi pan, ograniczenie? tu jest przedszkole. Tak, jakie to Co jest? dziadki mają zrobić? Stanąć pan myśli? tutaj. Tutaj stanąć. Tu na jezdni? Tak, Pan chyba żartuje, tam jest Na zakaz biurze zatrzymania. nie ma nie tam ma. zakazu. Nie ma zakazu. Panowie, Pan dajcie nam mi zwraca, że spokój, nie, ja mam to gdzie my 70 lat, mamy? nie wkurw... Ile pan ma lat? 70. Wygląda pan na Ja 62. mam 70 Pan mnie nie O nie. dotyka, okej? Męczycie, dręczycie, czy wy jesteście nienormalni? Pani z BMW nam uciekła. Się nie liczą, Jedź chyba do pani z chodniki nas się liczą. Pani z BMW nam uciekła w tym czasie. Ale proszę Jezu, pana, i taka tu to jest nie robota. ma zakazu Widzicie? zatrzymywania się. Może pan stanąć na jezdni, a na chodniku nie wolno panu jeździć. No. Co wy wyprawiacie? Co? Dlaczego człowiek przeciwko człowiekowi? To pani nie jeździ po chodniku, to nie będzie nikt przeciwko pani występował. A pan czym jeździ? Rolkami jeżdżę. Pan jest zagrożeniem, proszę pana. Spokojnie. I było mnóstwo wypadków. Jakich? Jak pan, Na rolkach? psychologów, którzy szukają, są To pani jest Kto pana dziwna. opłacił? Kto pana opłacił? Rosyjski rząd, proszę pani. Rosyjski rząd. Sprzedawcy. Dokładnie. Maksym, mogę się śmiać do filmów, czy to psuje? Nie,
Sumienie pana będzie krysło, spotkamy się w miejscu. Idź do przodu, idź O do nie, nie, przodu! nie, 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 nie! Kurna, O nie, 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 nie! Oj, 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 oj! Ojej! Oj, 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 oj! Człowieku sprzedawczy. O Jezu, tu mógł wyjechać! Tu mógł Ojej! wyjechać! A tam dziecko idzie z mamusią, zobaczcie! O! Co tu się dzieje? No już pan jedzie z tego chodnika. Jedzie pan. Wiesz co, głupiemu mój ojciec w Warszawie walczył w powstaniu, żeby Za tacy takiego, kretyni za chodzili. takiego jak Mój ty. dziadek walczył we wszystkich ojciec też. powstaniach, Tak. żeby nikt po chodnikach nie jeździł w Polsce. Niszczysz, a bruchu kierujesz. Żeby człowiek się bezpiecznie tu czuł, a nie takie wariaci, wariaci. Dokładnie. No mój dziadek to nie, ale pradziadek chyba walczył. No i pojechali. O, tu impościarz w trawkę wyjeżdża, jest gituwa. Przeszkadza pani w interwencji. Nie na środku, tylko z boku. Ma. Boże. Co się stało? Ojej, co tu się dzieje? Nie można tu jeździć rowerem, okazuje się. Rowerem po jezdni można. Aha, sorry. Blokuje pan teraz jezdnię. A, na bombach to może. Pan utrudnia ruch. Nie no, na sygnałach to może i poprzeć stać. A, dobra. O, patrz, jest kolejna pani. Oni nie wiedzą, że tutaj nie wolno. A, czekaj, bo... a Zobacz. Nie, po tej kratce chyba wolno jeździć, co? Oni nie wiedzą, że Czy tutaj nie? nie wolno. No ale to jest chodnik, zobacz. No jedzie po chodniku. A no tak, w sumie. O. No i tam już Wojtas na warcie stoi. Macha na mnie. No powiem wam, jaka jest historia z tym, że Wojtek tu przyszedł. Żadna, on tędy jeździ i ja tędy jeżdżę czasem. Przepraszam bardzo. Nie, pani nie przeszkadza, bo jest interwencja Jak policji. muszę zapytać policji, czy ma pan prawo nagrywać sobie, prywatną, czy nie? Tak? To pani zapyta policji. Tak właśnie chcę zapytać. Dobrze. Sobie nie życzę, dobrze? Jestem funkcjonariuszem też. A funkcjonariuszem, to pani sama nie wie tego? Tu nie wolno po chodniku Pani jeździć, jest proszę pani. funkcjonariuszem. Ale pani zobaczy, pani A cały po mi... czym pani idzie? Tu chcę zjechać, A tak? to, co to jest? Przejdzie pan? Mogę podjechać? Ale to jest chodnik. Dlaczego mam Nie, przejść to stąd? jest przedszkolne. Co jest przedszkolne? Dzwonię do właściciela. Co jest przedszkolny? To jest ten. To jest przedszkolne, a to? A to? Panie, ale miałam tą samą sytuację, że widzę, co się dzieje. Męczycie biednych rodziców, którzy nie mają gdzie zaparkować. Biednych? Wie Biedni pani, ile takie rodzice? BMW kosztuje? Ale 600 tysięcy. prości pan, znaczy pana problem. Mówi pani o biednych ludziach. Ta pani nie jest biedna. Na jezdni! Nie zawiesimy. Na jezdni! Zatrzymać, pani zobaczy radio. Mam trójkę. Tak, i puszczam je same chodnikiem i nie chciałbym, żeby na panią trafiły na tym chodniku. Ale jest pan tak wymundurowany cały w tym No bo się boję, bo ludzie mnie próbują rozjechać. Pana tak zarabia raczej, wie pan, wiesz? I to jest słabe. Boję się, bo ludzie mnie próbują rozjechać, proszę pani. No, ale pan niech znajdzie miejsce, gdzie na przykład po drugiej stronie wszyscy parkują i to No, rzeczywiście dlaczego? ktoś z tym coś zrobi. A dlaczego? My chcemy zostawić dziecko i jechać do pracy. No to tu jest miejsce, tak jak ten radiowóz stoi. Tu pan zostawi dziecko, wyjedzie pan z tamtej strony na ten ciąg samochodu? Brawo. No to widzę, że pan naprawdę... Ała! Pani mnie naruszyła. Jezu. Tu ma pani przecież 80 cm, a tu zostało 50 chodnika. No to spokojnie by się pani zmieściła. Obok jest interwencja policji, ja podejdę i zgłoszę, tak? Bo jest wypadek jakiś, natomiast... A nie, policja już odjeżdża. Natomiast czy ja mam zrobić... O czekaj, przesunę się, bo zrobię miejsce. Ale Zrobię- gdzie zrobisz miejsce? Tu, na ten Gdzie on samochód, jedzie? żeby sobie wjechał na spokojnie. Gdzie on ma wjechać? Tu, do przodu. Ale to jest chodnik. No trochę tylko wjedzie.
Tak, jedzie pan po chodniku, niech pan se stanie na jezdni. Na jezdni? Tak, na jezdni tu akurat na tym odcinku nie ma zakazu zatrzymywania się. Pan ma prawo jazdy? Mam. To pan przyjrzy się znakom, tu nie ma zakazu zatrzymywania się. To jest za jakiś obywatelski akt, tak? Jakiś... Obywatelski. Okej. Okej. Interwencja? Interwencje. Tam jakaś pani z wózkiem oszalała, chce chodnikiem iść z wózkiem. Boże, przecież to jest dla samochodów wszystko. Oj, trawka już. Już. Trawka rozjechana. Nie zdążyliśmy. Mógłby pan na chwilkę przestać, żebym ze mną skupił się pan na rozmowie? Nie. Nowy nam W tu jaki wjechał. sposób? Na przykład my mamy zaparkować tutaj według państwa. A to jest parking według pana? Dokładnie tak. A gdzie to jest oznakowane, że to jest parking? Pana, to jest Po czym działka, pan to poznaje- jest działka cofnięta. Ten No. specjalnie tutaj widzi pan, jak wszystkie Tak. działki pozostałe są. Tak. To jest miejsce do zostawiania dzieciaków w No przedszkolu. dobrze, to sobie Mamy zostawiajcie, jedno, no. drugie, trzecie. To ja panu pokażę, jak tu wjechać. No tu się nie da. To pan podejdzie ze mną, ja panu pokażę. Wjeżdżamy, tu jest wjazd. Tu jest wjazd, widzi pan wjazd? Przepraszam, Proszę, nie przeszkadza pan. Tu jest wjazd, pan patrzy, tu jest wjazd, tak? Sorry, Bez tej pani z tyłu, bo on... Dobra. O, i tutaj można zaparkować. Dobra, drugi wjazd jest... Nie, ale gdzie, ale jeżeli mamy... No to tu się wjeżdża i tu się... Tam też jest wjazd, zrobiony. Ale ten wjazd jest, proszę pana, Do tej posesji. do tej bramy. A czy gdzieś jest napisane, że to jest wjazd tej bramy? No, No nie musi to być napisane. Po prostu jest wjazd i wjeżdża się tu i wjeżdża się do tej bramy. Okej. Co on tak trąbi? Znaczy to jest interpretacja jakby pana, tak? Dobrze mówię. No bo pan mówi o znakach. Tu też nie, no, ma ale znaków. tu jest pan mówi, chodnik. że nie ma znaków, a tu jest dysik wysypany, No. cofnięta działka, czyli to jest miejsce do parkowania. Droga, Pan wie, proszę że- pana, jezdnia tu się kończy. Tu jest ulica, pan se spojrzy, nawet to jest na mapach. Jezdnia się tu kończy. Od tamtej strony pan se wjedzie i tu se pan zaparkuje. Nie ma żadnego problemu. Ślepa według pana. No a widzi Bo pan tam- tu, ale znaku- widzi pan tu ale wyjazd? znaku- Ale znaku tam nie ma, czyli jest wyjazd. Bo gdyby była ulica ślepa uliczka, to tam byłby znak, że ślepa uliczka. Tam jest wyjazd. Tu pan jedzie dookoła tym parkiem. Staram się zrozumieć jakby, No moja- jaki jest a cel czy jaka jest dzisiejszego działania. Czyja to jest interpretacja, że tu jest wyjazd? Tu. To, te płyty chodnikowe Nasza i... jak pana, że tam jest wjazd, to tu jest wyjazd. A ale tu czyja nie to ma jest parkingu. interpretacja, że to błoto to jest ten parking? Czyja to jest interpretacja? To błoto. Czy to błoto to jest parking? Ja uważam, że to nie jest parking. absolutnie. No właśnie. Ja też. Ja uważam, że... Uważam, że wjazd ten powinien chodnik być tu to nie szerszy, jest- tak samo tam, żeby ludzie mogli normalnie wjeżdżać. Ale tu nie ma żadnego wjazdu, proszę pana. To jest na dziko zrobione. Pan sobie... Jest taka instytucja, Wydział Architektury Znam doskonale. proszę pana, w mieście. Wydział Architektury i Krajobrazu, tak, znam. No, ja nie wiem, jak to się w każdej dzielnicy nazywa. Kiedyś to robiłem, zajmowałem się tym, a teraz już nie pamiętam. I tam się pan dowie, gdzie tu jest wyznaczony wjazd. Tu nie ma wjazd, jest tu do tej posesji, a tam do tamtej. Tyle, koniec. Dziękuję. Tu nie ma żadnego parkingu, żadnego wjazdu. To jest nielegalnie zrobione, proszę pana, na dzikusa. O, jest na dzikusa zrobione. wow, Tak. wow. Najechała pani człowieka właśnie na chodniku. Nie, ten pan stał. Nie wysiada, ja po policję pójdę, dobrze? Widziałeś to? No widziałem. Nagrałem. Ja też. A tu mi się bateria, tu mi się pamięć teraz kończy. To jest taka historia cały czas z tą kamerą. Muszę w jakiś, wiesz, rytm wejść, nie? Stawiła włączone auto, zobacz. Możemy jej zepchnąć. Weź jeszcze tam koszt. Ja jestem pilotem, nie? Ktoś będzie gadać. Najechała pani na mojego kolegę, no. Przecież ja tu Ten stałem. pan tu stał, a ona na niego cofnęła, no. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Informuję, że Wiem.
mój wizerunek, Wiem, mój głos. to jest pana prywatna Mój sprawa, głos po, też ma po być pracy zmieniony, może wszystko pan ma być sobie zmienione. o tym rozmawiać. Nie rozumiem. Panowie, Ja też czekam na tą Panowie. zgłaszałam na interwencję. jedna sprawa. No, Aktualnie jestem zajęty, bo przeprowadzam zdarzenie drogowe. no to pani To kolejne poczeka. nastąpiło. To pani jest poczeka. kolizja z pieszym 3000 zł Proszę, mandatu. proszę zgłosić to. Nie. 112. Zgłaszamy. Na 112 pan zgłosi, ja wykonuję teraz A czynność. dlaczego pan tego nie powiedział tej pani tam przy radiowozie, Najpierw tylko ja przylazł dokończę, co pan mam do tutaj do nas? powiedzenia, a za chwilę będzie pan. Później moja Mówił. interwencja, bo tu jest działka cofnięta, to jest teren przedszkola. jak chcę Wiem stanąć. panowie, że macie, to jest wasza praca, to wy na tym zarabiacie. O, Rozumiem, dobrze. że powinniście, jeśli Pan za darmo, ujawnicie- rozumiem, jest policjantem? ujawnicie takie wykroczenia No. według was, to dlaczego nie wysyłacie tego na waliców do Wydziału Ruchu Drogowego? Żeby za Wysyłamy. 3 miesiące ta pani się dowiedziała, że coś źle zrobiła i Jest dostała pouczona. pouczenie za to? No, ale ja stoję pod Dobrze. terenem My chcemy, żeby ta Nie mówimy dzisiaj ta teraz pani o zrozumiała tylko to. tej pani, która przejechała, Okej. No. Co? potrąciła I co kolegę. w związku z tym? Ja się swoim No jakby zajmę. tworzenie uciążliwości dla tych ludzi jest jedyną drogą, żeby oni zrozumieli, że tak nie wolno robić, proszę pana. I według pana stworzenie uciążliwości dla kobiety z małym dzieckiem, która zaprowadza dziecko do przedszkola, to jest w porządku wobec pana. To jest Bez znaczenia, bardzo- kto jeździ tym bardzo samochodem. Ludzkie, tak? Proszę pana, Dobra. ja tym chodnikiem puszczam swoje Ja dzieci teraz same. informuję, że powinien pan nagrać to wykroczenie i wysłać. Taka jest pana rola. No moja rola jest stać na A w tym chodniku momencie- i nie przejmować a w się tym momencie niczym. pan specjalnie blokuje, tamuje wyjazd. Nie. Nie, to nie jest Tak. wyjazd. Jaki wyjazd? Pani- Ruch nie odbywa się Nie, po nie, nie, chodniku. myli się pan. Bo w tym momencie ona chce opuścić to miejsce. Nie może, Dlaczego nie może? bo nie wolno jeździć po chodniku. Przecież To co, ma potrąciła przenieść ten człowieka. samochód na rękach? Proszę pana, jeżeli pan zatrzyma tutaj na prawym pasie jezdni człowieka, który nie ma ważnego przeglądu technicznego i ma rozbity reflektor, puści go pan dalej? Znaczy, Czy puści go pan dalej? odpowiem panu na to Samochód pytanie. jeździ, on chce Odpowiem panu opuścić na to pytanie, miejsce. No, Jak mi pan odpowie na moje. Dobra? no dobrze. Jeśli zatrzymam taki pojazd z Tak. takim stanem technicznym, No, o którym pan mówi, tak. to oczywiście nie dopuszczę go do ruchu dalszego. Dlaczego? Przecież on chce stąd wyjechać i wrócić do domu. Naprawić pana. reflektor może. A teraz ja zadam panu No, pytanie. dobrze. Skoro już ta pani popełniła wykroczenie, No, nie może pan jej dopuścić do ruchu po chodniku. proszę pana, to pan mi odpowie na pytanie, to jak ona ma z tej drogi w takim razie Poprosić odjechać? policję o pomoc. No Poprosić to, ja pani... no to poprosiła mnie. Ale podejmuje no i pan... słusznie pan powiedział, poprosiła mnie o To pomoc. teraz Ale pan powinien podejmuje- wystawić Ja was, tej panowie, pani proszę na razie 3000 grzecznie. złotych Ale pan mandatu. prowadzi interwencję? Teraz na razie nie. Tutaj? Teraz na razie nie. No Za to chwilę- poczekamy a za na chwilę was interwencję. poproszę grzecznie, żebyście to panią wypuścili. Ja Dobrze. zakończę stamtąd. Poczekamy Ale na pana najpierw- A interwencję. jeśli mandatu wy pani dalej nie będziecie wystawi. tutaj blokowali, tamowali i utrudniali ruch, to wtedy ja też wyciągnę konsekwencje. Poczekamy wobec na was. interwencję. Dobrze, to my czekamy na interwencję. Cieszę się. Cieszę się. Kurna. Mam nadzieję, że to wszystko będzie na kanale, moje słowa. Wszystko. Jest super. Czyli co, pan policjant jest dumny ze swoich słów? Wszystko jest. Kolejni machają, kur... Ty, nagrało się chyba tym. Że machają? No, w bok. No, to jest zajebiście Gdzie pod tak- tym kątem. Gdzie ta winda jedzie? Do góry czy w dół? W bok! Nie. Jak to było? A co ma jechać? W bok! Tak to było. Pan Dalej. powiedział, że musi pani zaczekać. Pan też uważa, że to jest chodnik, co nie? Wojtas, idź tam do przodu, bo pani udrożni wyjazd. Ciekawe jak. Idź do przodu tam na chodnik. Na chodnik. Zajebiście, że tacy ludzie są jeszcze jakby, że ktoś się chce robić takie... No ja bym ją puścił, ale Wojtas jest nieubłagany. Ja bym ją puścił dlatego, że ta pani będzie kolejna chciała wyjechać. Przepraszam. Czy nie mieliśmy aby czekać na policję? Ja czekam, tylko się przesuwam, żeby pani mogła wyjechać sobie na wykończą, tak? To znaczy? O. Pani się niecierpliwi. Długo ta policja. No proszę, od razu otwiera szybkę. O 14 będzie, to będą te same historie. O 14? Okej. Maksym o 14 będą te same historie. Każe mi pan tutaj, znawca, stawać tu już 2 minuty. Najlepiej to jest zakaz zatrzymywania się.
tutaj, po tej stronie jest zakaz postoju, tak? Zostawię auto i będę miała. Pouczam mnie, że pana nie zostawię. Może ja też zapukam, co? Nie, mi nie otworzy. Chcę. To pani mówi, że ja jej uniemożliwiam wyjazd, ale ja jestem jeden i przecież ta pani mogłaby spokojnie teraz wyjechać, bo ja pilnuję ten samochód. Ta pani może wyjechać, ale ona przecież powiedziała, że czeka na policję, ja jej wcale nie blokuję. Przecież ja nie zablokuję 2 aut, tak? Zablokuję 2 auta? No. Pani powie tej pani, że ja jej nie zablokuję, bo ja blokuję ten. Mi jej szkoda się zrobiło, naprawdę. Dobra, mandacik pani podpisuje i będzie koniec. Chyba. A czemu pani nie wyjedzie tędy po prostu? Czekam, żeby złożyć zawiadomienie o przytrzymywaniu mnie wbrew mojej woli w tym miejscu. Aha, ale to odeślą panią na komendę z tym. Proszę mi dać możliwość stworzenia. Zresztą pan mnie blokował, przepraszam bardzo, pan na filmie blokował mi koła, nie pozwolił mi koła. Blokował mi przed autem. Będzie Super pani ma długo pani. czekać bardzo. Nie można takich znaków w miejscu publicznym pokazywać, to jest karalne. Ja macie świadków, Nie pani, tylko pani samochód. Pani blokował cud. Samochód. Samochód pani blokowałem, ale nie panią. Pani jest wolnym człowiekiem. Tam teraz zabiorę ten rower i Pani odjadę. pojechała Ej. nagrywać moje kamery. Teraz muszę tam podejść i zabrać ten rower. No przecież niech się panu moje auto nie opiera. Dlaczego? No nie tak? może pan, bo nie wyrażam zgody, żeby pan się na moim aucie... Ale proszę pani, my tu nie poruszamy się w sferze wyrażania zgody. Pani zabrała mi rolki. Z takiego powodu, że w tej sytuacji sobie mogę pana rąk zabrać. A to są moje rolki. A, bo to jest mój samochód. Ale nie może pani... Pani za... A pan nie może się opierać o Proszę mój mi oddać samochód, te bo rolki. to jest mój samochód, tak? Proszę mi To oddać jest te mój rolki. samochód. I nie może się pan, ani nie może mi pan otwierać drzwi w aucie, ani nie Ale może się pan... proszę nie prowokować takich sytuacji. Pani źle robi. Nie może się pan opierać o mój samochód, Ma nie pani może aktualne pan wchodzić, szczepienia? Ma pani Nie szczepienia? może pan otwierać drzwi w Ma moim pani samochodzie. szczepienia, że pani dotyka Nie czyją może rzecz? pan otwierać mojego bagażnika, Ma pani bo to szczepienia jest mój samochód, na COVID? bo to jest mój samochód. Dlatego pan się nie może o niego opierać, otwierać mi Ale- drzwi, otwierać bagażnik. A czemu pani się tak za... Że chce mi pan ukraść samochód. Proszę zgłosić, że chce pani ukraść samochód. Ja mam taką propozycję, proponuję go zamknąć. Nie mają przeciwko. Oho. O. Wie pan, że ja teraz mogę w sądzie. O co? O to, że mi pan otwiera samochód, jest pan osobą. Ja go tylko zgasiłem. Nie ma pan prawa robić czegokolwiek z moim samochodem. Ale dlaczego pani mówi o prawie, skoro pani nic nie przestrzega tego prawa? Mojego samochodu i do niego wchodzić, rozumie pan? Skąd te pomysły? Proszę mnie pozwać. Proszę mnie Dwa razy pozwać. otworzył mi pan samochód 3. i wszedł pan do środka i mi pan 3. wyłączył samochód. Ale pani ma dziwne pomysły, naprawdę. Zaprzestałem wykonywania przez panią. No tak. O, Teraz wsiądę na rower i odjadę. Jeszcze teraz, jak ona tylko mi... tak? Tak. Dobra. Podejść bliżej, bo nie będę zatrzymać. Nie, bo babka mi odjedzie. Pani poszła zgłosić do policjantki to. Co nawet? Nara.
Dlaczego pan odjeżdża? Hej, hej, hej. Czekamy na interwencję. Robimy za was. To pani czeka. Będziesz miał tego cywilnego. Spodziewaj się, kurwa. mać. Ja pierdolę. No, Do samochodu będziecie część wchodzić? Wojtek samochodoza myśli, że nie namierzymy. Ja pierdolę z karnego. Myślicie, że my jesteśmy Wsiadł na rower i uciekł. Tchórz lupie. No. Wiesz, Jezu, składamy cywilny, kurwa. Mać, razem z panią. Dobra, spokojnie, dobra, spokojnie. Pan Dobra. jedzie? Policją! Uciekł z pierdolę na rower. No, ten Wojtek sobie powiedziałam pana, powiedziałam że pan a on do mnie tak z pani czeka. Wiesz, no. Pana kolega, tak, pana. Ścieżką rowerową, wiesz. Pan też będzie miał sprawę. Wzdłuż Wiertniczej jest ścieżka rowerowa po drugą stronę. No pani jak tak nagrywam. Tak, tak. Ale oczywiście, tak. Jest jak pan Wojtek stwierdza. Można umieścić na kanale. Dobra, zrobimy, no. Zrobimy. Super. Ale no nawet fajnie, zrobimy z filmu jeden. A jeszcze wiesz co zrobił? Wiesz co zrobił? On wsiadł do pani samochodu, dotykał jej auto i wsiadł jej do środka do auta. Wyobrażasz sobie? Dwa razy otworzył auto sam. To też mam nagrane. I ma to nagrane. No, pani ma wszystko. Ma wszystko. Wiem, że było zgłoszenie na policję, do Wydziału Bezpieczeństwa. Przedszkola oficjalnie też. Dobrze, ja na chwilę wsiądę do radiowozu, potwierdzę to zgłoszenie u operatora, żeby mi je przekazał, dobrze? Dobrze? Za chwilę do Państwa wychodzę i podejmę czynności. Dobrze? Jeden z uczestników oddanie. Ale proszę nie podam. Obiecuję Państwu, że Państwo na spokojnie Dobrze. ze wszystkim pomogę. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Proszę się nie denerwować. Wszystko zanotuję, tylko jak do Was przyjdę, bo ja muszę mieć to najpierw zgłoszenie na Czekamy. komputerze u siebie, dobrze? Czekamy. Ale uciekł, przestraszył się, bo blokował mnie nielegalnie. Przecież to jest, przecież to, ale to zawsze było nielegalnie, bo to jest teren przedszkola. Przecież jest, napisz proszę pana, że będzie z państwa film, tak? Tak jak wy nagrywacie filmy, taki memo. Tak, że pan Wojtek samochodoza oddalił się z interwencji do stróży. Tak, będzie film. Dobrze. Dobrze. Jeszcze pojechał drogą. No będzie jest ścieżka rowerowa po Nie, drugiej kurde, nie stronie. będzie takich, naprawdę. Można się bawić, okej, ja rozumiem, można nagrywać nielegalnie. Wy to macie życie. Jezus, stojących, ale... No, można się nagrywać, super. Ja nie wyrażam zgody Nie szkodzi. na udostępnianie mojego wizerunku. Nie szkodzi. To jest bezczelność. Proszę pani, pani szafuje różnymi przepisami teraz, a pani nie stosuje się do najprostszych, proszę pani. Wy nie możecie nikomu wskakiwać pod samochody. Wy nie możecie blokować Stanie za samochodem nikogo, na... Wy nie możecie korzyści majątkowych czerpać z uwagi na to. Jeszcze raz? Chciałam zaparkować. Tak, my też chcieliśmy pod przedszkolem, ale niestety nie da się, bo Pan tutaj youtuber nagrywa YouTuber wszystko, blokuje więc... Ale nie, nagrywam tylko jak pani jeździ po chodniku. Nie, bo ja chciałam... No tak, My chcemy normalnie pod przedszkolem. pani jeździ po chodniku. Ale my Pani jeździ po chodniku. czekamy na interwencja, będziemy spisywać protokół. Oni nas blokują od 2 godzin. No, także proszę. No, Ten wskakiwał pod samochód z tyłu, drugi tak? się opierał samochód z przodu i tak stoi, ale jeden już uciekł. Wyrażam zgodę. Nie szkodzi, tak, tak. To nic nie szkodzi, Oni panowie nic są z tego nie bezprawni. robią. Nie, tam.
Ja... Proszę pani, stanie za samochodem to nie jest skakanie. Kolega już objechał, tak? To już pan nie będzie skakał, tak? Stanie na chodniku to nie jest skakanie, proszę pani. Szczęście są świadkowie. Proszę pani, oczywiście Szczęście są świadkowie. są nagrania dokumentujące pani wykroczenie. Ale jest przecież całe przedszkole, Jezu, panie wszystkie, tak, Jest panie tyle ludzi, że wy się właścicielki. posracie po prostu. Ach, posramy się. Biznes, no, przedszkole. Jaki biznes? Przecież to jest wjazd na posesję. Pan zakłóca spokój. Przecież tu może pani wjeżdżać na posesję. No, dlaczego mi podkładał nogę? Nie no, jeździ pani po chodniku tutaj To nie jest publicznym. chodnik, panie. To jest To jest nawet... publiczny chodnik. Nie. Na czym stoi pani lewy bok samochodu? Jest Pana. specjalnie. Dobra, nie. Dobra. Na czym stoi pani lewy bok samochodu? Ojejku, Tak, na posesji. panie nie przyjmują żadnych argumentów. Pan też nie. Zająłby się pan czymś lepszym. Dla narodu, naprawdę. Oby dzieci tego Nie no, obiektywnie jeżdżą panie po chodniku, obie. Tak? Nie, Tak? nie, A to? nie. A ten samochód? Parkowany jest pod A ten przedszkolem. samochód? A ja się mówię o swoim, ja nie rozmawiam o panu. To na czym stoi lewe koła samochodu? Na czym stoją? Nie będę. Na czym stoją lewe koła pani samochodu? Będę z panem rozmawiać, Ja pani podpowiem, na chodniku stoi pani samochód. I tak samo po nim jeździ. Galeński, pan Galeński, Wojciech Galeński. Jeszcze drugiego pana prosimy o zdjęcie, żebyście mogli. A nie, pan się wylegitymuje. Tak. No, zobaczymy. I tak to wiemy, tak, z tym kolego. Będziemy się bujać. Oczywiście. Oczywiście. To jest legalne. Interwencja policji jest, nie powinieneś się oddalać. W twojej sprawie jest interwencja. Nie ma żadnej interwencji, mordo. Jest tam. No tej pani prywatność to pan naruszył. Nie, to Tutaj, ten tak. drugi drugi To tak jak naruszył, powiedziałem, ten dobrze? wskakiwał z tyłu, tak. A ten drugi mi wchodził do auta. Nie wiem, czy mi czegoś nie podłożył, albo czegoś mi nie zabrał, bo tam jakiś pan mówił, że coś zabrał, tak? Dobrze, drogie panie, to tak jak mówiłem, dobrze? Dziękuję bardzo. Co pani robi protokół, bo pani do auta wchodził, więc wiesz. A, uciekli! Uciekli, wszyscy uciekli. Uciekli. To był długi film i na pewno pojawiło się kilka pytań i wątpliwości. I teraz powolutku będziemy je wszystkie rozwiewać i odpowiadać. Przede wszystkim, czy tutaj jest w końcu ten zakaz na Wiertniczej w tę stronę, pod tymi przedszkolami? Czy tu jest zakaz? Zaczniemy od tego przedszkola z początku filmu. Tutaj mamy skrzyżowanie ulicy Wiertniczej z Obornicką i jak widać żadnego zakazu zatrzymywania się. Tutaj
Na tym prawym pasie jezdni spokojnie można zatrzymywać się. Tutaj niestety wszyscy wjeżdżają, tak jak widzieliście, na ten chodnik. No jest to bardzo niebezpieczne i niepożądane, ale tu nie ma zakazu. A tam kawałek dalej jest to drugie przedszkole, które było w drugiej części filmu. Tutaj mamy skrzyżowanie z ulicą Kosiarzy. No i też nie ma żadnego zakazu na całym tym odcinku. Więc konkluzja jest prosta, czego by ci ludzie nie mówili, zakazu zatrzymywania się tutaj po prostu nie ma i można się zatrzymywać dokładnie tak samo, jak robią to wszyscy po drugiej stronie ulicy w kierunku przeciwnym, co widzieliście zresztą na początku filmu. Omówmy jeszcze temat szkodliwości parkowania na prawym pasie jezdni. To jest ulica Wiertnicza, tylko w przeciwnym kierunku. Wszyscy stoją normalnie na prawym pasie w miejscu, gdzie zakaz zatrzymywania się nie obowiązuje. Jest to zupełnie normalne, akceptowalne i bezpieczne. Niebezpieczna jest jazda samochodem w taki sposób, gdzie nie da się przewidzieć, że przed nami inny pojazd jest zaparkowany na prawym pasie. Niezachowywanie odstępów, jazda z nadmierną prędkością, skakanie po pasach ruchu. To jest niebezpieczne. Nie parkowanie na prawym pasie ruchu, który między innymi do tego służy w mieście, gdzie ograniczenie jest 50 km na godzinę. No właśnie, to jest niebezpieczne. Nie parkowanie na jezdni. O, przecież gdyby to był problem, to ta policja z Wydziału Ruchu Drogowego, czy nie, na pewno by zareagowała. Ale powiem wam więcej. Zatrzymywanie się na jezdni na prawym pasie jest tak powszechne i normalne w Warszawie, że nawet tutaj przy ulicy Czerniakowskiej, gdzie mamy 3 pasy ruchu i ograniczenie do 70 km na godzinę, pojazdy zatrzymują się na prawym pasie. Jak to możliwe? Ano tak, że mamy tutaj przystanek autobusowy. Autobusy bez zatoki zatrzymują się po prostu na prawym pasie jezdni. Czy obserwujemy tutaj zjawisko kierowców wbijających się swoimi pojazdami w tyły autobusów? Nie, nic takiego nie ma miejsca. Dlaczego? Bo kierowcy w większości jeżdżą odpowiedzialnie, uważnie i mają oczy. Rzecz najważniejsza. Parkingi, bo to ja muszę znajdować parking kierowcom, którzy wybrali sobie to miejsce, żeby tutaj przyjechać, a nie oni sami. Więc tak, tutaj jest tak zwany parking przy dawnej stacji kolejowej Wilanów i to jest jakieś niecałe 300 metrów od przedszkola, które znajduje się za moimi plecami. To jest to pierwsze przedszkole z dzisiejszego filmu. Tam jeszcze widzimy McDonalda, pod Maciem też są miejsca, można pobrać bilecik i się zatrzymać. No i można też parkować na jezdni na prawym pasie, bo nie ma zakazu. O tym już powiedziałem. A jeżeli chodzi o drugie przedszkole, to tutaj mamy parking pobliskiego sklepu. Pierwsze 1,5 godziny jest za darmo. Parking znajduje się niecałe 200 metrów od przedszkola i mogą z niego korzystać wszyscy, nie tylko klienci sklepu. Przeczytałem cały regulamin, nie ma tam nic o byciu klientem sklepu. Kurde, sorry, nie zauważyłem tego znaku, który jest od drugiej strony sklepu, ale to nadal brzmi śmiesznie. Mówienie, że parking jest tylko dla klientów, więc ja mogę jeździć po chodniku, po którym nie wolno jeździć. To jest głupie. To nie jest żadne wytłumaczenie. Ale nawet jeżeli nie bycie klientem sklepu bardzo przeszkadza kierującym, zapraszam do środka, można coś kupić, a następnie odprowadzić dziecko do przedszkola. I jeżeli chodzi o te parkingi, to pamiętajmy, że ja mówię cały czas o miejscach postojowych, typowych parkingach. Nie mówię o tych wszystkich uliczkach dookoła przedszkoli, na których też można zostawić na jezdni o znikomym ruchu samochód i niczym się nie martwić i podejść te 100 lub 200 metrów. Tego tutaj jest mnóstwo. Kolejna rzecz. Może zastanawiacie się, skąd się biorą te samochody wyjeżdżające z takiego tajemniczego zaułka i nagle materializujące się pod samym przedszkolem. Oto odpowiedź. Ulica Petychorska, w którą wjeżdża się od strony ulicy Chorągwi Pancernej. Próżno tutaj szukać znaków mówiących o tym, że jest to ulica bez wyjazdu, tak zwany ślepy zaułek. Natomiast na mapach udostępnionych przez Zarząd Dróg Miejskich jest potwierdzenie, że ta ulica jest bez wyjazdu do ulicy Wiertniczej, czyli jest to rzeczywiście ślepy zaułek. I tym ślepym zaułkiem możemy dojechać właśnie w to miejsce, czyli pod samo przedszkole. Przedszkole zrobiło tutaj specjalnie taką kostkę, nawierzchnię, po której można przejechać, pojechać wzdłuż chodnika, a następnie wyjechać wjazdem w ulicę
Wiertniczą. Czego nie wolno robić, to na pewno nie wolno jeździć po tym chodniku. Czy jest to głupie rozwiązanie? Jest to dziwne rozwiązanie, nie jest nielegalne, a ja mimo wszystko zwróciłem się do Zarządu Dróg Miejskich o to, żeby te ulice oznakować znakiem drogi bez wyjazdu. Teraz porozmawiajmy sobie o tej sytuacji, gdzie kierująca Toyotą Land Cruiser wjechała we mnie stojącego na rolkach z tyłu tego pojazdu. Czy ja wszedłem pod ten samochód? Możecie sobie cofnąć ten film, ja po prostu za nim stałem. I co jest najlepsze, ta kobieta nie rozmawiała z nami w żaden sposób. Nie prosiła, panowie, ja teraz będę odjeżdżać, ruszać, czy moglibyście się odsunąć. Nie wyszła do kierowców, nie powiedziała: halo, proszę państwa, ja będę teraz jechała, tutaj chciałabym jakoś wyjechać, tutaj są też piesi na chodniku, może państwo by mi udrożnili ten przejazd tym chodnikiem. Nic takiego nie miało miejsca. Ta kobieta po prostu wsiadła w samochód, włączyła silnik i ruszyła na mnie. I teraz pytanie, czy zrobiła to celowo? Jeżeli to zrobiła celowo, no to jest wyjątkowo bezczelne i powinno jej zostać odebrane prawo jazdy. A jeżeli zrobiła to niechcący, to wyobraźcie sobie, że zamiast mnie mógł tu stać ktokolwiek, wiązać sznurówki w bucie, ktoś iść z dzieckiem, dziecku wypada piłeczka w bok na tym chodniku i ta pani po prostu rusza i to dziecko zostaje rozjechane. No i po chwili Wojtek otwiera drzwi od samochodu i mówi do tej pani, że no, najechała pani na człowieka, bo najwyraźniej sobie z tego nie zdawała sprawy. Po czym ta pani idzie do policji, przychodzi policjant i policjant zaczyna bronić kobiety, która potrąciła pieszego. I później mamy sytuację typową słowo przeciwko słowu. Jest wielkie: pan mi wskoczył pod samochód, pan otwierał mi ten samochód, wyjmował jakieś rzeczy prawdopodobnie, nie wiem, czy coś nie zginęło. To jest po prostu skandaliczne zachowanie tych osób, że one po prostu kłamią i nie mają w sobie żadnego poczucia winy, że cokolwiek robią nie tak, a policjant utwierdza je w tym. Kolejna kontrowersyjna sprawa to otwieranie drzwi przez Wojtka. Wojtek zrobił to dokładnie 2 razy. Pierwszy raz, żeby poinformować kierującą Toyotą, że najechała na człowieka, bo w ogóle sobie z tego nie zdawała sprawy. A drugi raz był wtedy, gdy otworzył drzwi i nacisnął przycisk od wyłączania silnika. Samochód stał bez kierowcy, z włączonym silnikiem bardzo długo, co jest po pierwsze nieekologiczne, po drugie jest wykroczeniem. On po prostu zapobiegł, przerwał bieg tego wykroczenia. Czy powinien tak robić? No nie wiem, ale jeżeli ktoś jeździ po tym chodniku i najeżdża na ludzi, zachowuje się w dziwny sposób, może mu trzeba troszkę po prostu czasem pomóc. I teraz mówienie, że Wojtek otwierał te drzwi, że chciał coś ukraść, że nie wiadomo, czy coś zginęło, to jest znowu słowo przeciwko słowu, kreowanie się na ofiarę, próba zdezorientowania funkcjonariusza policji, który i tak już trzyma stronę kierującej. To jest naprawdę nie w porządku, a wręcz skandaliczne zachowanie ze strony kierującej. A najśmieszniejsze jest to, że w zderzeniu z tymi insynuacjami, że ktoś celowo wszedł pod samochód, że ktoś coś ukradł, te kobiety popełniły prawdopodobnie kilka przestępstw. Zniesławienie, mówienie w przestrzeni publicznej o tym, że ktoś jest psychicznie chory, Pan psychicznie chory nie stoi za autem? pokazywanie gestów obraźliwych. Odpowiedzmy sobie też na pytanie, w jaki sposób ta kobieta miałaby wyjechać z chodnika, nie jadąc po tym chodniku. Przede wszystkim powinna na niego nie wjeżdżać. My ją blokujemy, żeby poniosła konsekwencje, dostała mandat, żeby funkcjonariusz podjął decyzję. Nie ona sama, nie my, tylko funkcjonariusz, który jest do tego uprawniony, który wyciągnął konsekwencje i który teraz zadba o to, żeby ten manewr odbył się bezpiecznie. Ale najlepiej, żeby została do tego wezwana laweta, tak żeby każda kolejna osoba, która spróbuje wjechać na chodnik, musiała liczyć się z tym, że poniesie poważne konsekwencje. Bo gdyby, tak jak wspomniałem w filmie, był to rozbity reflektor, niedziałająca żarówka, ten policjant zatrzymałby ten samochód, nie pozwolił mu odjechać, wzywałby lawetę. Przecież samochód jeździ, przecież to jest tylko żarówka, przecież jest w biały dzień i wszystko widać. Ale wtedy z jakiegoś dziwnego powodu funkcjonariusz potrafiłby być bardziej zdecydowany. I tutaj uważam, że tak samo powinien podjąć takie decyzje, żeby każda osoba jeżdżąca po chodniku zapamiętała, że tak się po prostu nie robi, bo konsekwencje będą poważne. Odniosę się też do sformułowania biedni rodzice, które zostało podkreślone przez jedną z osób
biorących udział w tych wszystkich zdarzeniach, że biedni rodzice nie mają jak odwieźć dzieci, na co Wojtek podniósł, że jacy biedni przecież mają mnóstwo pieniędzy, takie BMW kosztuje 600 000 złotych i tak dalej. Oczywiście tyle nie kosztuje i oczywiście to był żart, ale nawet nie z perspektywy finansowej, tylko takiej życiowej, logistycznej. Czy naprawdę ma nam być żal rodziców, którzy wybrali sobie prywatne przedszkole w tym miejscu, zdecydowali się odwieźć dzieci tutaj samochodem pod same drzwi i teraz mają pretensje, że ktokolwiek inny, nie oni, nie zadbał o to, żeby nie mogli tego zrobić w wygodny sposób? Przecież to jest ich wybór. Oni wybrali, że będą tu dojeżdżać, oni mają na to pieniądze, ale nie mają ochoty przejść 150 albo 300 metrów. Przecież to jest śmieszne. Być może wiele osób zwróciło uwagę, że niepotrzebnie czepiam się kierowców, którzy mieli stłuczkę i wjechali na chodnik, żeby nie utrudniać ruchu. No więc wjechanie na chodnik, gdzie ma się 3 pasy ruchu, na których można na jednym z nich się bezpiecznie zatrzymać, jest po prostu głupim przyzwyczajeniem. Jest oczywiście obowiązek usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia, z miejsca wypadku, ale są dookoła tego pewne obostrzenia. I teraz pozwolę sobie je przytoczyć. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ruch pieszy to również jest ruch drogowy, bo się odbywa na drogach publicznych. Wjeżdżanie samochodem na chodnik nie jest czymś normalnym i bezpiecznym. To jest pierwsza rzecz. Dyskusyjna oczywiście z punktu widzenia kierowców, ale mimo wszystko. Jeden z punktów brzmi również niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeśli nie ma zabitego lub rannego. Te pojazdy powinny zostać wciągnięte na lawetę i zabrane do warsztatu, albo jeżeli są jezdne, jak to się mówi, to po prostu powinny zostać zaparkowane na miejscu postojowym, przestrzeni do tego przeznaczonej, na parkingu. Nie ma żadnego przepisu, który zezwalałby na parkowanie niezgodnie z przepisami, na jeżdżenie po chodniku w przypadku kolizji. Nie jest to stan wyższej konieczności, nikomu się nic nie stało. Podjedźcie kawałek dalej i zaparkujcie tak, żeby nie tylko nie zaburzać świętej przepustowości, ale również nie stwarzać zagrożenia dla pieszych, nie niszczyć infrastruktury i robić wszystko w sposób bezpieczny. Teraz będzie prawdziwa gratka dla tych rodziców, którzy dotrwali do tego momentu filmu i chcieliby się dowiedzieć, dlaczego właściwie na tym chodniku w taki sposób, jak to przedstawiono, po prostu nie wolno parkować. Otóż samo 1,5 metra nie wystarcza. Możemy zatrzymywać pojazd na drodze dla pieszych, nie na chodniku, bo to są różne definicje, ale potocznie używamy słowa chodnik. Możemy zatrzymać pojazd na drodze dla pieszych. Oczywiście, jeżeli chodnik, na którym w ogóle nie wolno parkować, ma minimum 1,5 metra, jeżeli nie utrudnimy ruchu pieszych, ale także nie wolno nam postawić samochodu w całości inaczej niż przy krawędzi jezdni. O tym również traktuje artykuł 47 Prawa o ruchu drogowym. I dlatego mamy te pasy zieleni, słupki. One w klarowny i jasny sposób dają do zrozumienia kierowcy, który zdał państwowy egzamin i ma uprawnienia do kierowania pojazdem, że tam po prostu nie wolno wjeżdżać i nie wolno parkować. Ale to nadal jeszcze nie wszystko. Na drodze dla pieszych nie wolno zaparkować nawet jednym kołem pojazdem, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony. To nie jest masa własna pojazdu, to jest dopuszczalna masa całkowita wbita w dowód rejestracyjny. Żadna Toyota Land Cruiser, żadne BMW X7, X6, żadne Porsche Taycan elektryczne, dosyć ciężkie, którego DMC wynosi prawie 2800 kg, nie może wjechać na chodnik jednym kołem, żeby zaparkować. I to nie tylko pod tym przedszkolem. Nie może wjechać na żaden chodnik, gdzie nie wyznaczono miejsc postojowych, jest po prostu zwykłym chodnikiem, potocznie zwanym chodnikiem, tak naprawdę drogą dla pieszych. No niestety, tak wybraliście. Wybraliście duże, bezpieczne, szybkie samochody, a teraz nie możecie nimi wjeżdżać tam, gdzie ci, którzy wybrali trochę tańsze i lżejsze. Proste. To jest właśnie sztuka wyboru. Jest bezpiecznie, no ale można parkować tylko w określonych miejscach. Postojowych, parkingach lub na jezdni. No i ta końcówka filmu, czyli ja sobie poszedłem, bo nie było żadnej interwencji, potem wróciłem, żeby zobaczyć,
czy coś się zmieniło. Policjant wyszedł na chwilę, powiedział mi nawet dzień dobry, a potem powiedział paniom, no to tak jak mówiłem, wszyscy wsiedli do samochodów, rozjechali się. Ja nawet nie zdążyłem zapukać w szybę tego radiowozu, no bo policjant bardzo się śpieszył, żeby stamtąd uciec. Zakładam więc, że nie podjął żadnych czynności. Na pewno ich nie podjął. Przecież ja byłem osobą potrąconą. Powinien się tym zająć. Nie zrobił tego, nie kazał mi zaczekać, nie spisał mnie. Nic, totalnie nic się nie wydarzyło. Ja teraz to, co zrobiłem, to pozgłaszałem wszystkich za jeżdżenie po chodniku, za potrącenie. Wysłałem skargę na funkcjonariusza. Wysłałem wnioski do Zarządu Dróg Miejskich, do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziału Ruchu Drogowego Policji i do Straży Miejskiej o to, żeby tutaj może wyznaczyć miejsca na tym prawym pasie ruchu, żeby to było bardziej klarowne. O tym, że trzeba oznakować ten ślepy zaułek, o tym, żeby przysłać tu patrole częściej, żeby weryfikować to stawanie na tych chodnikach, tą jazdę po chodnikach. No i zobaczymy. No teraz mijają 2 tygodnie, nic się nie zmienia. Zupełnie nic. Wszyscy są przekonani, że mogą tu jeździć, parkować, robić co chcą. Będziemy działać dalej, żeby jeżdżenie po chodnikach nie było czymś normalnym w Polsce i nie było zdrowym rozsądkiem czy nawykiem. To jest szalenie szkodliwe dla infrastruktury, dla bezpieczeństwa. Chcecie pozdrowić widzów? Tak. Ale będą ploty. No, pozdrowienia. Pozdrawiamy wszystkich widzów. A ja pozdrawiam tylko moich widzów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z ulicy Wiertniczej. Materiały już leżą na dysku. Paliwo już czeka w samochodzie, żeby tu przyjechać i złośliwie stać na chodniku. Zobacz, jaki mam system mikrofonowy. Ty, zobacz. Jeden mam do tej kamery, a drugi miałem do live'a, do telefonu. A ten? No ten miałem do live'a do telefonu tutaj. A ten? Bo to jest odbiornik. receiver, To jest odbiornik, no. Zajebisty? Spoko. Dzięki. Cześć, podziwiam Cześć. mega. Mogę? No pewnie. Podziwiam, oglądam. Ale czekaj, bo z samochodu ten. No to już dzisiaj jest jackpot. Dzięki panowie, powodzenia. Dzięki. Chciałem się przywitać i podziękować za dobrą pracę. Dziękujemy bardzo. Obydwu panów. Skąd pan wiedział, że tu jesteśmy? Przez przypadek Tak? live'a widziałem. Zupełnie przez przypadek. Przez przypadek live'a. Ja do domu akurat wracam i też widzę, patrzę tutaj po drodze do domu. No robimy co możemy tutaj. Bo to jest tragedia, cały czas tutaj po chodniku stoją, jeżdżą. Tak. A stoi radiowóz, jest i nic się nie dzieje. A parking jest tutaj przecież tuż za rogiem, Jest. 90 minut za darmo. A, w centrum handlu, w sklepie. Tak. Ale Kraków. gdzie za rogiem? Ile to trzeba iść? 200 metrów. Żartuję. 200 metrów. Nie, no nikt w życiu tyle nie przeszedł. Dziękuję za dobrą pracę. Dziękujemy. Ja. Tak? Tak, próbuję nagrać gadanie do filmu na niedzielę. Ale to odnośnie Obornickiej, czy? Nie, Wiertniczej. I tu jeżdżenia po chodniku pod tymi przedszkolami i tak dalej. A, no dobra, to fajnie, super, wspieram. Super robota. Dzięki, Was miłego wspieram dnia. Na YouTubie. O, super, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Mogę mieć pytanie, czemu pan nielegalnie jeździ po chodniku? Nie? Czemu pan nielegalnie jeździ po chodniku? Po pierwsze, zasady logiki wskazują, No. nie pytamy o zadanie pytania po jego zadaniu. Okej. Dlaczego dzisiaj pan zdecydował się jechać rowerem po chodniku? Ponieważ przez wszystkie pozostałe 364 dni jeżdżę po ścieżce, Dobrze. a dzisiaj No, jestem żywy. tak. Ale boi się pan o to, że pana rozjadą na ulicy? Albo... Czego generalnie nie było? Aha. Czyli to jest takie widzimisię. Nie zaplanowany dzień. Aha, dobrze. Do widzenia.